Siemka, ja jestem Adacho i jestem zmuszony, żeby ostrzec was, że dzisiejsze wideo będzie niebezpieczne dla waszych szarych komórek. Ja nie wiem, w jaki sposób miałbym ochronić swoje, więc sięgam po jakiekolwiek środki. Jestem już zdesperowany, więc dzisiaj przygotowałem się. Kask jest na miejscu. Nawet jeśli nie ochroni to moich szarych komórek, to jakby miało mi coś spaść na głowę, to też będę gotowy. Nawet jeśli na głowę dzisiaj mi spadnie połączenie dwóch japońskich wieszczów, można byłoby powiedzieć nawet, czyli Yang Jijiego i Omady Naoyukiego, połączeni razem w młodego Naoyukiego. Młody dziadek atakuje po raz kolejny. Dragon Ball After, rozdział 13. Mam nadzieję, że to nie będzie pechowy rozdział, chociaż w przypadku młodego dziadka, czy można mówić o jakimkolwiek szczęściu? Moi drodzy, ja nie będę wam zmyślał. To są mangi, przy których ja się bawię umiarkowanie dobrze, ale na pewno które bawią mnie dość mocno, ze względu na to, że dodatkową atrakcją jest wypełnianie naszego wspólnego bingo, które też już jest, jak widzicie, tutaj obecne. Sprawa wygląda tak, że ostatnio w 12 rozdziale poznaliśmy Futodamę, czyli technikę, które nawet nie będę wam tego streszczał. Po prostu musicie to zobaczyć, jeśli jeszcze tego nie widzieliście. Ale zostaliśmy zostawieni z takim drobnym cliffhangerem, kiedy Goku był atakowany tymi atakami różnych wojowników Z i Piccolo triumfalnie zadał pytanie, w sumie Goku, ale też postawił je nam jako czytelnikom, czy Goku będzie w stanie wygrać, czy sobie poradzić. Więc w sumie to było takie trochę właśnie, nie będę tego zaznaczał, no bo to było w poprzednim. O tutaj, autor pyta, czy Goku wygra. No tutaj nie autor, tylko Piccolo, ale okej. Ever Changing Forms, czyli ciągle zmieniające się formy. Kto by pomyślał? Jest to coś znajomego w przypadku mangi Yang Jijiego. Chociaż kurde, no teraz sobie tak myślę, że nie powinienem wieszać psów na młodym dziadku, skoro to on jest tutaj odpowiedzialny za rysunki, a za historię jest odpowiedzialny pan Omada Naoyuki. Więc w sumie to tutaj pana Omadę powinniśmy za to... No nie będę tego czytał. Rozdział jest dzisiaj długi, 67 stron, także nie będę nawet za bardzo tutaj robił wam jakiegoś wstępu. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, trudno. A tak, ze wszystkich stron. Co zrobisz, Son Goku? Mamy powtórzenie tego, o czym przed chwilą mówiłem, ale to nie autor pyta, tylko... No nie, to nie może być, to nie pasuje, to nie może być. On nie pyta, czy Goku wygra, więc to Piccolo zadaje pytanie Goku, co on teraz zrobi, kiedy te ataki wojowników Z, które przypominam, że były zakopane pod ziemią i teraz odbijają się od luster, które są stworzone z klonów Piccolo. Nadążacie? Lecą w stronę Goku. Co zrobi Goku? Nie wiem, może użyje, o właśnie, błyskawicznej transmisji. No przecież on może użyć błyskawicznej transmisji. Ostatnio ktoś z was powiedział, na moje pytanie odpowiedział w taki sposób. Dlaczego Goku ma kanji na lewej stronie z tyłu? No bo założył gi do tyłu, znaczy tył naprzód. No ale jaki to ma sens, skoro nie ma tego wycięcia? Jeśli założyłby tył naprzód, to wycięcie powinien mieć na plecach. Takie powinien odsłonięte plecy mieć, a z przodu powinien mieć do samej szyi, a tak nie jest, więc on ma po prostu normalnie założony gi, ale znaczek ma na plecach. Wygląda na to, że Goku pojawiając się na ziemi, nie wiem dlaczego w ogóle jest w stanie pojawić się na ziemi, skoro używa błyskawicznej transmisji. Chyba że pojawił się po prostu koło Piccolo, ale troszeczkę dalej. Okazuje się, że to był tylko Wabik i leci nagle w jego stronę Makanko Sapo, wystrzeliwane przez jakiegoś Piccolo? Czy to klon Piccolo? Nie, to jest klon Piccolo. To nie wszystkie klony Piccolo zmieniły się w takim razie w lustra. Dokładnie tak jak przewidziałem, mówi Goku. Wabik jest tylko odwróceniem uwagi. Piccolo w międzyczasie stoi i obserwuje, jak się dzieje na jego oczach wszystko. Gdzie jest prawdziwy? Wabiki, wytrzymajcie jeszcze chwilę. Co? Jakiś prawdziwy atak się przygotowuje tutaj? A my o tym nie wiemy? Piccolo zaczyna się spinać, klony w międzyczasie atakują Goku, Goku mimo wszystko radzi sobie z nimi całkiem dobrze, wykopuje jednego klona. Dobrze! Przygotowania zakończone, mówi Piccolo. Ale jakie przygotowania? O co chodzi? Piccolo tutaj podnosi rękę, w ogóle fajnie, że ma 4 palce, tak jak w oryginalnej mandze, bo w anime potem zostało to cenzurowane i miał normalnie 5. Coś się wydostanie spod ziemi, jakiś Bratwurst tutaj wychodzi? Jakaś wielka dżdżownica? Goku radzi sobie z tymi klonami i w międzyczasie spod ziemi kolejne lustro? Lustro? W które Goku wystrzeliwuje pocisk i on wraca? To jest dosłownie taktyka z przedszkola, kiedy kolega mówi do was wy głupku, a wy mu pokazujecie lusterko. On mówi nie! To jest dosłownie Uno Reverse Card, zanim powstało Uno. Dlaczego o tym w ogóle nie pomyśleliśmy?
Dlaczego w ogóle, nie wiem, kiedy Goku wygrywał z Piccolo, albo nie wiem, mówił mu, że teraz cię pokonam, to dlaczego Piccolo nie powiedział chyba ty? No przecież to byłoby najlepsze w takim razie skontrowanie, jeśli bazujemy na lustrach. Ach, no dobra. Goku został pokonany przez lustro. Top 10 najsilniejszych postaci. Top 10 momentów, kiedy Goku został outsmarted, przechytrzony przez przeciwnika. No ale wygląda na to, że ten jego atak no nie zarobił mu za dużo obrażeń, chociaż rączki ma trochę popalone. Odbicie ki z takiego bliskiego zasięgu? Jeśli to jest naprawdę twoja ostateczna deska ratunku, jestem zawiedziony. Czy on nie mógł powiedzieć po prostu Piccolo, lustro? Chłopie, lusterko? Powiedz lustereczko przecie, kto jest najgłupszym wojownikiem na świecie? Nie martw się, jeszcze będziesz się dobrze bawić, Son Goku. Dobra, w takim razie pokaż mi swoją najlepszą kartę. Nie jestem wystarczająco uprzejmy, żeby cię zabawiać w nieskończoność. Piccolo... Piccolo... Jeśli jedno nie zadziałało, to będziesz miał teraz 4 lustra. Piccolo zaczyna łapać tutaj, kręcić paluszkami. W ogóle mamy cały czas tego klona z poprzedniego rozdziału, który ma dziurę w klatce piersiowej. Nagle on puszcza jakąś wiązkę ki, drugi klon tak samo. One zaczynają... Tak, rozumiem, że będą się odbijać między tymi lustrami, tak? Będą się odbijać. A, jeszcze te wszystkie pociski, które w międzyczasie leciały, czyli Kienzany, Makanko Sapo i inne Kikochy, które były autorstwa Wojowników Z, odbijają się od tych luster, więc te energie były cały czas w powietrzu, utrzymywały się w powietrzu? Zbyt bardzo mnie lekceważysz, Piccolo, mówi Goku, który bez problemu unika jednego ataku. Kienzana w ogóle niszczy, mamy tutaj Jiren moment. Pamiętacie, jak Jiren złapał na turnieju mocy Kienzana? Kenzan dosłownie był w stanie ciachać silniejsze postacie niż Krillin w momencie, w którym Krillin używał tej techniki, a Jiren go wtedy złapał. Goku go tutaj kopie. Co za potwór! Rozdzielił Destructo Disc! Ale tak naprawdę ten masywny rój energii, jego prawdziwym celem jest rozdzielić świadomość Chodzi tutaj o to, że ma Goku skupiać się na wielu rzeczach naraz i być może jego uwaga będzie odwrócona, tak? A, tutaj się zastanawiam, no bo tak, jeśli to miałoby się odbijać tylko i wyłącznie od luster, no nie, to Goku mógłby w sumie podskoczyć, ale tutaj Goku mówi też, że te ataki lecą ze wszystkich stron, bo odbijają się też od powietrza. Wszystko jest gotowe, mówi Piccolo już 14 raz w tym rozdziale. Wszystko jest gotowe, czyli ten wabik, który był tylko wabikiem, tak naprawdę był tylko wabikiem. Super Makanko Sapo, okej. No mamy tutaj coś konkretnego, tylko Piccolo, jeśli to jest twoja ostateczna deska ratunku, to dlaczego wykrzykujesz to na głos? Przecież Goku zna tę technikę. O! Elder Kaioshin? On tutaj przeprowadza... Zapomniałem w ogóle o tym, że coś tutaj się dzieje jeszcze. On przeprowadza rytuał na Gohanie? Jak długo jeszcze? Cisza, nie przerywaj tego ważnego rytuału. To chciałbym w sumie powiedzieć, ale wydaje mi się, że możemy przejść do następnego kroku. Naprawdę? Czy to jest to, na co się pisałem? Pogódź się z tym. Przecież rozumiesz, jakie ten rytuał daje efekty, prawda? Gohan rozumiał efekty, jednakże wiedział, że prawdopodobnie Elder Kaioshin znowu zaśnie. Okej, dobra, był zdenerwowany, super. Efekt jest na pewno niesamowity. Podczas walki z Majin Buu to było wielkie wzmocnienie. A, wiedziałem, znowu zasnął. Teraz potrzebuję wzmocnienia takiego samego, jakie miałem wtedy. Kiedy jestem taki słaby, nie mogę nikogo uratować. Na jakiej zasadzie... Już naprawdę, sorry, ale to jest taki wątek odległy, że zdążyłem zapomnieć, na jakiej zasadzie Gohan znowu przechodzi ten sam rytuał. Odblokowaliśmy mu potencjał, znowu odblokowujemy potencjał w taki sam sposób i nagle będzie znowu silniejszy. Okej, może tam faktycznie było coś innego, nie wiem, dobra, to już... Nauczyłem się już po latach, że w przypadku tych mang to nie jest aż tak istotne. Po prostu Gohan wróci silniejszy, to jest wszystko, co się liczy. Ale powiem wam, że bingo dość słabe póki co. No oczywiście mógłbym, to jest coś, co zawsze mogę zaznaczyć tak na dobrą sprawę, więc w sumie niech będzie. Czy możemy powiedzieć, że Piccolo sobie dobrze radzi? Z tego co widzę, jedna technika jest brakująca. Też mi się tak wydaje, mówi Kibito. Ta technika zaskoczenia. Tam nie ma jednego ataku. Nie traćmy nadziei. Spójrzcie na wszystko, co Piccolo zrobił do tej pory. Co? Co tam robi Goten? A jest Goten, faktycznie. Dlaczego nagle on mówi to samo, co Dandy? Dlaczego nagle Kaioshin mówi to samo, co Dandy? Nie traćmy nadziei. Spójrzcie na to wszystko, co robił Piccolo do tej pory. Nie wydaje mi się, żeby to był tylko ruch desperacji. Piccolo? Czy on jest w niebezpieczeństwie? Mówi nagle Gohan. Uspokój się i przestań krzyczeć. Jak mam spać w ten sposób? Miej trochę wiary w pana Piccolo, co? Jest twoim mistrzem. Poza tym, to mały sekret. Buu ma... Buu ma mały... Co? Buu ma mały, ładny, cwany ruch w swoim rękawie.
Aha, czyli rozumiem, że mamy coś? Może nie coś, co... Wiecie co? Czekaj, coś właśnie sobie przypomniałem. No to nie jest to dokładnie. Ale mamy sytuację, w której Elder Kaioshin wie więcej niż my. Ale nie powiem. Ale mogłoby to pomóc, ale on nie powie. Dobra, nie zaznaczam. On nie przypomniał sobie tego nagle, więc ostatnio ktoś mi zarzucił, że na siłę zaznaczam bingo. Gówno prawda. Kontrargument jest mój właśnie. Ładne rysunki swoją drogą. No dobra, oglądają w kryształowej kuli, jak Goku robi tutaj Toma Cruza w Mission Impossible. Wszystkie pociski odbijają się od luster. 53 odbite energie. Te, na które muszę najbardziej uważać, to te, które przecinają i przewiercają. A w międzyczasie... O, mamy 3 wykrzykniki, super. A w międzyczasie Piccolo ładuje Super Makanko Sapo. Czym się różni to od zwykłego Makanko Sapo? Silniejsze jest, no i tam w zasadzie to ma super w nazwie, więc nie zastanawiajcie się. No nie wygląda to tak, żeby Piccolo na przykład robił 4 palce na czole. Robi nadal 2 palce, więc to zwykłe Makanko Sapo, tylko że super. O! Wow, Goku mówi, że aż go przechodzi strach po kręgosłupie. Ciarki go przechodzą. Goku odbija te ataki, nie ma problemu, tutaj Wow, jak ładnie tutaj nawet odbija, przecina dłonią Makanko Sapo? Nieźle. Dobrze, Piccolo, dobrze się bawię. Zabawię cię jeszcze dłużej. Son Goku, jak będziesz tak się przechwalał, to w końcu wymarzę tę twoją pewność siebie. Mówi Piccolo, który dalej ładuje Makanko Sapo, więc teoretycznie Goku mógłby go w tym momencie zaatakować. No ale okej. Goku postanawia włączyć Super Saiyanina 2 i kolejne ataki lecą w jego stronę. Ten je odbija. Fiku Miku odbija kolejnego. Kenzan leci w jego stronę. Goku odskakuje. Czy ma zamiar zniszczyć ten Kenzan? Oczywiście. Uderza go rękoma. Potem chyba jeszcze nawet skacze na niego i go depcze. Piccolo w międzyczasie oczywiście dalej ładuje Makanko Sapo i chyba nie sądzi, że Goku już, nie wiem, da się trafić tym? Skoro Goku już 3 minuty temu się zorientował. Aż Piccolo klęknął, żeby okazać mu szacunek za to piękne zniszczenie Kenzana. Żeby poradzić sobie z rojem tych energii tak łatwo. Tak jak myślałem. Jeśli nie złapię go z opuszczoną gardą, to nie zadziała. Powodzenia, Piccolo! On czeka na wypuszczenie tego ataku. Nie. Teraz muszę całą swoją energię włożyć w ten atak. Nie będzie drugiego strzału. Mam wrażenie, że tutaj co chwilę jest drugi strzał, a potem kolejny trzeci, który też jest nazywany drugim strzałem. Nie wiem. Ja już kiedyś mówiłem o tym, że Mangi Yang Jijiego to jest rondo. Chociaż tutaj, tak jak mówię, powinienem bardziej zrzucić widę na Omadę Naoyukiego, ale generalnie rondo. Kręcimy się w kółeczko. Goku kolejny raz niszczy Kenzana, to już trzeci. Wow, nawet sam się staje Kenzanem. No nieźle. Mamy tutaj podobny atak w sumie do tego, jak kiedyś on wrócił na arenę na turnieju Tenkaichi Budokai, nie? Bodajże to było wtedy, kiedy bił się już na 23. Tenkaichi Budokai. Nie wiem, czy to było z ten Shinhanem, czy z Piccolo, ale też zrobił takiego bączka. Co za dziwak! Czemu Goku nie zaatakuje Piccolo w tym momencie? Złapałem wszystkie energie. To kończy się teraz. O, Goku teraz ze swojego ciała wypuszcza kilka wiązek energii, które co robią? Niszczą... Czekajcie, co? Jego energie trafiają w energie, które dalej się tam gdzieś odbijają po ziemi? I to jest ostatnia. Bum! Ile w sumie? Powiedzcie, że 57. Zniszczyłem wszystkie twoje pociski. Teraz możesz mi pokazać swoją ostateczną technikę. Myślisz, że zniszczyłeś wszystko? Jesteś naiwny. Co? A, to jest ta jedna, o której mówili Elder Kaioshin i reszta, tak? Że jednej jeszcze nie wypuścił. O, teraz on lustra zmienia i te lustra, które są w powietrzu. Co? Te obiekty, które odbijały? Nawet te obiekty zmieniły się w kiblasty? No i co? To jest takie wielkie zaskoczenie? Jak Goku sobie nagle z tym nie poradzi? Jak daleko masz zamiar pójść z tymi swoimi trikami? Ale nawet jeśli używasz tych luster jako ataków, to nadal są zwykłe pociski. No dokładnie! Dokładnie, to są zwykłe pociski! Nigdy nie powiedziałem, że to są zwykłe pociski. A, to są pociski, które są samonaprowadzalne, okej. Tylko, że przed chwilą Goku niszczył Kenzany gołymi rękoma i dosłownie kantem swojej dłoni przeciął Makanko Sapo. Także na pewno energia, która pochodzi z klonów Piccolo, będzie tutaj robiła różnicę. No zobaczmy. Może to tylko kolejny wabik, bo Goku zaraz zostanie trafiony z Super Makanko Sapo. Goku ląduje na ziemię, te pociski zbliżają się do niego, on po prostu stawia gardę. To nawet nie jest warte, żeby tego unikać. No dokładnie, on to wszystko przytankował. Ale w tym momencie mamy wybuch, kurz i być może Piccolo przetnie ten kurz swoim Makanko Sapo. Wszystko do tego punktu idzie zgodnie z moim planem. Goku się uśmiecha. Smirk! Bum! Mamy smirk. Poziom energii tych ataków na mnie nie zadziała. Mówię również o tym przedziurawiającym, przewiercającym kiblaście,
który jest ukryty w innych. Okej, nadal zgodnie z planem, ale ten spokój, który ma Goku. O co tu chodzi? Zastanawia się Piccolo. Nie wiem, ja jestem... Czy wy naprawdę wierzycie, że to się uda? Czy naprawdę wierzycie, że ten jeden atak, który Piccolo trafi, że w ogóle nim trafi, że jeśli trafi, to zrobi jakąkolwiek różnicę? No nie wiem, może jak trafi, to zrobi różnicę, no bo to jest mimo wszystko atak wyprowadzany przez Piccolo bezpośrednio i jest jakiś super ponoć, no ale... Okej, zobaczmy dalej. Co się dzieje? Dalej, wystrzel tę rzecz. Chciałbyś to przetestować, prawda? Goku raz za razem niszczy te pociski. Jeśli nie wystrzelisz tego ataku, w takim razie zakończę tę walkę. Piccolo odkłada 2 palce. Chyba atak jest gotowy. Jesteś gotów? Piccolo staje naprzeciwko Goku. Co się dzieje? Czy on ma zamiar włożyć to mu do ust? Może nie ma zamiaru strzelać, może zamiar ma włożyć mu to do gęby po prostu. Ten Makanko Sap na przykład. Nie zauważyłeś, że to wszystko bezużyteczne? Jeśli naprawdę tak myślisz, jesteś w błędzie, Son Goku. Co jest? No nie... Kolej... Ile razy będziemy widzieć tego klona, który wyskakuje z podziemi i jeszcze to jest ten sam, który miał dziurę w klatce piersiowej. Ja go chyba muszę nazwać, niech to będzie Mariusz. Mariusz, klon Mariusz. On już jest główną postacią tej mangi. Okazało się, że to był tylko wabik. Kto by pomyślał, aż chce się powiedzieć. Ale Goku jest odwrócony, być może w tym momencie Goku... Ojejku! Mariusz sanitariusz! Łapie Goku od pleców. Wybucha! Nie, Mariusz, nie! Nie, to nie wybucha. On robi Taiokena? Jakim? A dlaczego? No to on go łapie, czy robi Taiokena? No to jeśli on robi Taiokena, kiedy złapał Goku od pleców, to znaczy, że Taioken nie trafi w oczy Goku. Jak to się stało, że Mariusz robi Taiokena od pleców i on oślepił Goku? Czy ten Taioken jest... Może to jest taki silny Taioken, że oślepia też go przez tył głowy. Solar Flare? Może z bliska po prostu to tak działa. Może to działa bardziej jak granat hukowy, no nie? Nie musi być bezpośrednio w zasięgu wzroku, ale może też po prostu ogłuszyło jego zmysły w ogóle, słuch i tak dalej. Dobrze, traci przytomność. Co to jest za rodzaj wystrzału? On dosłownie wystrzelił jak z jakiegoś digla. Szabam! Dosłownie Piccolo tutaj strzela niczym z Desert Eagle'a w stronę Goku, tym Makanko Sapo. Drugi klon w ogóle tu jeszcze wskakuje? Z tym atakiem moja energia jest pusta. Piccolo postawił wszystko na jedną kartę. Energia trafia w Goku, ale Mariusz ma już dziurę, więc energia przelatuje przez Mariusza. Ej, mamy tutaj nawiązanie do Saiyan Sagi przecież. Mamy 2 typów, którzy się łapią od pleców i Piccolo strzela Makanko Sapo. Mamy nawiązanie do sagi Saiyan? Do sagi Namek? Do sagi Saiyan jest nawiązanie do sagi Saiyan, elegancko. To jest ciekawe nawiązanie do sagi Saiyan, nietypowy bym powiedział. Goku? Aha. O, trzymajcie mnie. Goku? To przecież trafiło, prawda? Ja już przetestowałem swoją siłę przeciwko przewiercającym atakom. No tak, widzieliśmy jak Goku łapał Makanko Sapo, tylko że to miało być prawdziwe super Makanko Sapo wystrzelone przez prawdziwego Piccolo. Umieściłem barierę ski na mojej klatce piersiowej. Co? Skąd wiedziałeś, że będę celował w klatkę piersiową? To łatwe. Jeśli chcesz trafić swój cel, naturalnie celujesz w środek ciała. Christopher Nolan, reżyserem, proszę Państwa, jest tego rozdziału. No niesamowite. Kto to wymyślił? Powiedziałem ci, nie opuszczę swojej gardy. No nie, Piccolo jest wyczerpany. Ale w co teraz wchodzi? Gohan Double Ultimate. No bo on już jest Ultimate, więc teraz będzie Double Ultimate. A nie, gdzie jest Vegeta? Już nie pamiętam, gdzie jest Vegeta. Wygląda na to, że osiągnąłeś swój limit. Szczerze nie myślałem, że dojdziesz tak daleko. Ale pięknie się pomyliłeś, Piccolo. Zakończę to moimi rękoma. Tak. O? Naprawdę... Co? Jesteś pewien? Że na pewno nie opuszczasz swojej gardy? Co? Piccolo tu jeszcze kolejny wabik zrobił? No ja pierdolę. To już jest zabawne. I jeszcze wiecie co jest najlepsze? Że Piccolo ma tutaj przewagę w tej sytuacji i co? Smirk? Ale to Goku go double smirkuje. Robi Uno Reverse Card i mamy teraz lustro po prostu. Chyba ty. Uno Reverse Card, double smirk, reverse smirk. Goku wykopuje to Makanko Sapo. Nie ma tego. Wiecie co się zaraz okaże? Że to nie było jedyne Makanko Sapo, które było pod ziemią. Zaraz będzie kolejne. Jak to przewidziałeś? Kiedy ładowałeś swoją energię, poczułem coś dziwnego. Ten moment, w którym klęknąłeś na ziemię i położyłeś rękę na... O, patrz, to jest moment, w którym
ten przepływ energii był inny w tym momencie i Goku to wyczuł. I potem ten fałszywy Taioken. Fałszywy Taioken? Aha, chodzi o to, że fałszywy Piccolo to zrobił, tak? Ale pozbawienie mnie wzroku było twoim błędem. Przez to byłem zmuszony wyczulić swoje inne zmysły. Zmysły poszukiwania energii. Wtedy wyczułem to pod ziemią. Wow, to jest akurat ciekawe. Goku nie miał wzroku, więc był zmuszony wyczuć energię i wtedy wyczuł to pod ziemią. Spoko, to mi się akurat podoba. I co? No mamy w końcu bezpośrednią walkę. Goku kopie Piccolo? Nie chce mi się już. Lecę już na oparach, mówi Goku. O nie, jest źle. Czy on teraz to będzie opisywał? To wszystko był plan, żeby pozbawić Goku życia za pomocą Super Makanko Sapo. Ale nie mamy już opcji. Myślałem w ogóle, że to Vegeta, takie tutaj delikatne zakola się ujawniły z tej perspektywy, ale to Gohan. Macie... Piccolo? Pan Piccolo? Dobrze sobie radzi. Jestem w stanie wyczuć, że coś się dzieje. Coś jest nie tak. Goten, błagam cię, powiedz, co mi się dzieje. Co się dzieje? Gohan aż zaczął się jąkać dosłownie z tego wszystkiego. Duży bracie, nie możesz mu tego powiedzieć, Goten. Jeju, jesteś bardzo głośny. Nie mogę nawet się zdrzemnąć. Uspokój się, durniu. Poza tym, co z tego, jeśli Piccolo jest w tarapatach? Musisz trochę bardziej ufać swojemu mistrzowi. Ale... Siadaj. Wpadanie tam w taki sposób nic dobrego nie przyniesie. Poza tym... Co? Ostateczna karta Piccolo i jeszcze Buu? Zagranie Buu są jeszcze... Reserve? Mamy jeszcze jakąś kartę Piccolo ostatnią do zagrania? Elder Kaioshin mówi, że Shin głupi tego nie zauważył. Kryzysy takie jak ten dzieją się przez cały czas. Wytrzymaj jeszcze chwilę. No dobra. Zapomniałem, że Piccolo... że Vegeta jest w kokonie. To jakieś lustra cały czas? Energia Piccolo drastycznie się zmniejsza. Czy on... Nie. W tym tempie nie mogę czekać na pełne wyleczenie. Co to jest za postać? Pole bitwy. Non-stop zmieniające się. Niczym tysiące transformacji. Teraz. Historia będzie miała jakiś zwrot akcji. Ktoś się pojawia tutaj. A kto tutaj jest? W końcu mi się udało tutaj dotrzeć. Jejku, naprawdę każecie mi pracować. Kto to jest? Zobaczymy? Nie? No jak... Nie zobaczymy tego. No jak możecie takie rzeczy robić? Naprawdę nie zobaczymy, kto to jest? Jest? Kto tutaj przyszedł? No dobra, w takim razie wasza rola to jest napisać w komentarzu, jak myślicie, co to jest za postać. Trochę gruby, ma kurde strój. Nie wiem, kto to ma być. Jakiś Kaio? No czy to... Nie ma stroju jak Kaioshin, bardziej ma strój jak jakiś mistrz sztuk walki. Nie wiem, kto to będzie. Kto to jest? Była wspominka o Buu, no to posturą trochę się zgadza, ale to... Może Buu w przebraniu? Ma tutaj niby... No chociaż nie widać, czy ma palce zrośnięte. Ale zobaczymy. Tak czy siak. Czekamy w takim razie na to, co się będzie działo dalej. No Dragon Ball After, jak widzicie, ma tutaj taką mało bingogenną historię, ale... To nie zmienia faktu, że oglądamy tutaj Yang Jiego w dobrym wydaniu. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dziękuję wam za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu, za całą aktywność, za wszystkie komentarze. Czekam oczywiście na to, co powiecie na ten 13 rozdział. Ale te lustra... Te lustra są dobre. Nie wiem, o co tu chodzi, naprawdę. Może ten pocisk trafi nagle w kokon Vegety i go uratuje. Nie wiem, dobra. Wyłączam to, już mam dość dzisiaj Yang Jiego. Mam nadzieję, że zabezpieczyliście się. Także kask sobie rozluźniam. Żegnam się z wami. Dziękuję jeszcze raz. Dziana!